11 lutego 2013 roku w Rzymie świeciło słońce i zapowiadał się ładny dzień, ale przed południem, jak grom z jasnego nieba, spadła wiadomość. Papież Benedykt XVI rezygnuje z urzędu jako pierwszy papież od 600 lat. Dzisiaj, po śmierci Benedykta, to właśnie o abdykacji najczęściej mówią eksperci i dziennikarze, ale mało kto zwraca uwagę na inny, bardzo ciekawy wątek biografii Józefa Ratzingera, na jego relacje z młodzieżą. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Benedykt XVI został pochowany w Watykanie. Pierwszy od wielu wieków papież, który abdykował, zmarł 31 grudnia 2022 roku w wieku 95 lat. Jego biografię analizują teraz tysiące watykanistów, ekspertów i dziennikarzy na całym świecie. W tym odcinku podcastu Świat chcę przedstawić Ci mniej znany fakt z pontyfikatu Benedykta XVI, czyli jak wyglądały jego relacje z młodzieżą, z którą raczej zmarły papież się nie kojarzy. Czy słusznie? I czy istnieje coś takiego jak pokolenie Benedykta XVI? Jest czwartek, 5 stycznia 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Tę opowieść zaczniemy w niemieckiej Kolonii. Jest połowa sierpnia 2005 roku. Od wyboru niemieckiego kardynała Józefa Ratzingera na papieża minęły zaledwie 4 miesiące. Pielgrzymka do Niemiec jest dla nowego papieża pierwszym poważnym testem. Wszyscy zadają sobie pytanie, jak Benedykt XVI wypadnie na spotkaniach z młodzieżą, która tak uwielbiała jego poprzednika, Jana Pawła II. Nous avons vu se lever son étoile. Kochaliśmy bardzo Jana Pawła II i sądzę, że powinniśmy kochać tak samo Benedykta. Większość chyba przyjeżdża po to, żeby rozeznać drogę swojego powołania. Tak jak i na pielgrzymce, mówić tak popularnie, naładować duchowe akumulatory. Porównania z Janem Pawłem II były obecne od początku spotkania. Nie powinno być dużej różnicy, bo Benedykt XVI to kontynuacja Jana Pawła II. Oni obaj myślą podobnie. Ich przemówienia są inne, ale myślenie idzie w tym samym kierunku. Chciałabym, aby podtrzymał dotychczasowe nauczanie Kościoła katolickiego i pozostał wierny jego zasadom. Benedykt XVI, Józef Ratzinger to intelektualista słynący z precyzji i logiki wywodu, z piękna języka, ale to na pewno jest język o wiele trudniejszy. To Marek Zając, wówczas publicysta Tygodnika Powszechnego. Ta pewna nieporadność nowego papieża dla mnie jest akurat bardzo ujmująca. Widać, że Józef Ratzinger, Benedykt XVI, bardzo stara się nawiązywać ten bezpośredni kontakt z tłumem. Herr, du bist Mensch geworden, für uns zum Weg des Lebens zu werden. Kyrie eleison. Kiedy zmarł papież Jan Paweł II, Polonia była zaplanowana jako te letnie Światowe Dni Młodzieży z papieżem Janem Pawłem II. A to nasz dzisiejszy gość, Paulina Guzik, katolicka dziennikarka i wydawca międzynarodowy OSW News oraz dziennikarka Telewizji Polskiej. I papież Benedykt XVI stanął przed taką decyzją, czy kontynuować Światowe Dni Młodzieży mimo zupełnie innej osobowości, zupełnie innego charakteru. No zresztą widzieliśmy papieża Jana Pawła II, charyzmatycznego, otwartego aktora polonistę, a tu nagle papież Ratzinger, teoretyk, naukowiec, właściwie człowiek, który najchętniej całe życie spędziłby przy biurku, pisząc rozprawy teologiczne. I nagle on podejmuje decyzję, że pojedzie do Kolonii i nie tylko pojedzie do Kolonii, ale będzie tam z młodzieżą właściwie w całej pełni, tak jakby był Jan Paweł II. But it must not stop there. On the contrary, the process of transformation
must now gather momentum. I chyba najlepszym tego wyrazem jest to, kiedy odbywało się czuwanie. W sobotę zawsze odbywa się czuwanie przed mszą zamknięcia Światowych Dni Młodzieży. Na tym czuwaniu jest zawsze najwięcej osób. To znaczy na czuwaniu i na mszy zamknięcia to są zawsze właściwie liczby w milionach. I podczas tego wydarzenia nastąpiła ogromna burza, ale to taka katastrofalna burza. I właściwie doradcy papieża Benedykta mówili mu, żeby zejść ze sceny, żeby opuścić to miejsce, bo było to zwyczajnie dla niego niebezpieczne. Kardynał Krajewski, wtedy ceremoniarz papieski, nie mógł utrzymać parasola. Tak wiało, tak zacinało, takie były pioruny. To było nieprawdopodobne. A papież Benedykt tam po prostu stał, nie pozwolił się wyprowadzić stamtąd, a potem powiedział, że to była część tej ceremonii, że największa kulminacja nastąpiła za chwilę, tak, że był tam z nimi Chrystus i że to właśnie doprowadzało do tej kulminacji. I on już przecież mocno starszy człowiek stał tam z tą młodzieżą, wytrzymał te warunki i stwierdził, że on po prostu z nimi będzie, że on nie może ich opuścić, jak oni tam na niego czekają i chcieli, żeby on tam z nimi był. Benedykt XVI nie żyje. Informację podano dosłownie kilka minut temu, przypomnijmy. Papież Benedykt XVI zmarł 31 grudnia 2022 roku, w niecałe 10 lat po swojej abdykacji. Przez te 10 lat mieszkał za murami Watykanu w odosobnieniu. Ale jak mówi Paulina Guzik, nawet po śmierci Benedykta XVI rzuca się w oczy znaczący symbol jego spotkań z młodzieżą. W Bazylice Świętego Piotra, gdzie można pokłonić się jemu już pośmiertnie, papież Benedykt XVI jest ubrany w ornat Światowych Dni Młodzieży w Sydney. Kardynał Pell powiedział mi, że Światowe Dni Młodzieży w Sydney były dla niego bardzo ważnym wydarzeniem. On się bardzo cieszył, że tam jest. Bardzo był pełen nadziei na to spotkanie z młodzieżą. I w tym ornacie zaś w Sydney zostanie pochowany. To jest w ogóle niesamowity symbol, jak bardzo on tą młodzież kochał i jak był blisko z nimi. I mimo tego, że jak sobie pomyślimy o papieżu, który był najbliższy młodzieży, który najwięcej dla młodzieży zrobił, no to myślimy o Janie Pawle II. Ale chyba ta symbolika pokazuje, że właśnie Benedykt działał bardzo podobnie i że to jest coś, czym też porywał młodzież. Mimo braku takiego charakteru bardzo charyzmatycznego i otwartego i przebojowego, jaki miał Jan Paweł II, Benedykt potrafił do nich wyjść i potrafił do nich przemówić. Paulina Guzik, katolicka dziennikarka i wydawca międzynarodowy OSW News oraz dziennikarka Telewizji Polskiej, jest gościem odcinka o zmarłym papieżu Benedykcie XVI i wpływie, jaki wywarł na młodzież. Zachęcam Cię też do posłuchania poprzedniego odcinka podcastu, w którym znajdziesz moje archiwalne nagrania z Benedyktem XVI i całą historię jego pontyfikatu, zakończonego abdykacją. Teraz natomiast zapytamy, kim są młodzi ludzie, którzy mówią o sobie, że to właśnie dzięki Benedyktowi XVI przyszli lub wrócili do Kościoła. To jest podcast Świat. Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Jan Paweł II był pierwszym papieżem, którego pokochała młodzież. Jego pielgrzymki do Polski, a przede wszystkim rozmowy z młodymi ludźmi z okna krakowskiej kurii przy ulicy Franciszkańskiej wryły się w pamięć wielu Polakom urodzonym w latach 70. i 80. ubiegłego roku. Così lui stesso una volta disse che avrebbe voluto essere ricordato. Młodzież urodzona na początku XXI wieku zachwyciła się z kolei charyzmą Franciszka, papieża ubogich, odrzuconych, ale też papieża, który łamał wiele wcześniejszych stereotypów i zasad i jest przeciwieństwem Benedykta XVI. Kim są zatem młodzi ludzie, którzy mówią o sobie, że są związani nie z Janem Pawłem, nie z Franciszkiem, ale z Benedyktem XVI? W Polsce jesteśmy raczej wychowankami, jeśli chodzi o młodzież, rytu nowego. Natomiast są kraje na świecie, i jest to w szczególności Francja i Stany Zjednoczone, gdzie coraz więcej młodych ludzi jest zafascynowanych rytem trydenckim. Zafascynowanych starym rytem, który Benedykt docenił, no i swoim motu proprio sumorum pontificium po prostu wskazał, że to jest taki ukłon dla tradycjonalistów w Kościele. I myślę, że to bardzo porywa młodych ludzi i widziałam
setki świadectw teraz chociażby na Twitterze, ludzi, którzy są trochę młodsi ode mnie, którzy mają powiedzmy po 20 kilka, 30 lat, którzy dawali świadectwo, jak bardzo Benedykt wpłynął na to, że oni się w kościele znaleźli albo do kościoła wrócili po jakimś takim okresie młodzieńczego buntu, że właśnie ta tradycja, przywiązanie do niej, bardzo silne stanięcie na takich nogach tradycji, prawda, i konserwatyzmu chrześcijańskiego pomogło im do kościoła wrócić. I myślę, że tutaj jest też klucz do zrozumienia jego relacji z młodymi. Coś, co też zawsze mówi Peter Sewald, że biograf papieża Benedykta, że on był nieugięty. On wiedział, że prawda jest tylko jedna, a interpretacje niszczą tradycję i interpretacje różne bardzo często są szkodliwe. Więc on miał bardzo mocno oczy zwrócone na Chrystusa i myślę, że to było bardzo pociągające i jest coraz bardziej pociągające dla młodych ludzi. To z czego w takim razie bierze się takie pewnie powierzchowne przekonanie, że Jan Paweł II, młodzież franciszkańska, wiadomo, Franciszek teraz, młodzież, wiadomo, bo ma taką charyzmę względem młodych ludzi i ten Benedykt w środku taki kompletnie niemłodzieżowy, nazwijmy to w ten sposób. Ja myślę, że wynika to z jakichś stereotypów związanych z jego po prostu osobowością i charakterem. To najlepiej chyba wyraża to, co powiedział mi jeden z księży, który był jako młody diakon na właśnie Światowych Dniach Młodzieży w Kolonii, że wtedy prasa przed SDM-em rozpisywała się o tym, że młodzież odrzuci Benedykta, że to był właśnie taki krążący stereotyp, że ona w ogóle nie kupi tego myśliciela, tego stabilnego człowieka, takiego z rezerwą podchodzącego do takich publicznych wydarzeń. A okazało się, że młodzież przyjęła go szalenie gorąco, z wielkim entuzjazmem i zresztą myślę, że chyba te stereotypy w Benedykcie XVI pracowały bardzo długo. Przecież pamiętamy, jak Benedykt XVI przyjechał do Polski. Szef Kaju, Marcin Przeciszewski, mówił ostatnio w moim programie, że nawet przygotowali takie plakaty specjalne, które miałyby zachęcić Polaków do tego, żeby przywitali go jako naszego papieża, że nasz papież przyjeżdża, papież Benedykt. I mówił, że to w ogóle nie było potrzebne, dlatego że Polacy po prostu entuzjastycznie go przyjęli, bo widzieli jego życzliwość wobec Polaków, widzieli jego starania. Przecież do dziś pamiętamy, jak mówił po polsku, co oczywiście też miało pewien zabawny element, ale pomyślmy, ile on trudu w to włożył, żeby po polsku mówić. Przecież nie znał tego języka. On się go właściwie trochę uczył na bieżąco, jak do Polaków miał po polsku mówić. Więc to jest absolutnie piękne i myślę, że dokładnie to zapracowało w młodzieży, że stereotypy i oczekiwania albo chociażby prasowe relacje dotyczące jego były zupełnie inne niż rzeczywistość. Jeszcze raz dziękuję wam za wizytę, którą zechcieliście mi złożyć tego wieczoru. A czy istnieje zatem coś takiego jak pokolenie Benedykta XVI? Wiele relacji tego typu widziałam w social mediach w ostatnich dniach. Już w czasie, kiedy wiedzieliśmy, że papież odchodzi, kiedy papież Franciszek poprosił o modlitwę za niego, wtedy te świadectwa zaczęły spływać i było ich coraz więcej i więcej. To są siostry zakonne, to są księża i bardzo wiele właśnie widziałam takich świadectw od Amerykanów. To są ojcowie rodzin, którzy wychowują swoje rodziny właśnie w takim duchu benedyktowym, bardzo dużego przywiązania do Eucharystii, bardzo dużego przywiązania do tej tradycji chrześcijańskiej i myślę, że to jest zdecydowanie pokolenie Benedykta. Nawet kilka osób widziałam, podawało dokładnie ten termin, że jesteśmy z pokolenia Benedykta. Gdyby nie Benedykt, nie zostałbym księdzem. Gdyby nie Benedykt, nie wróciłbym do kościoła. Gdyby nie Benedykt, nie zainspirowana byłabym, żeby pójść do zakonu. To są świadectwa, które czytam w ostatnich dniach cały czas, więc myślę, że to jest właśnie to pokolenie Benedykta XVI, bo przecież pamiętajmy, że jak zmarł Jan Paweł II, to nam Polakom wydawało się, że to jest w ogóle koniec świata, bo jak może być inny papież? No bo rzeczywiście no ja innego nie pamiętałam za mojego życia, kiedy umierał. Natomiast myślę, że Benedykt XVI uświadomił nam, że papieże się zmieniają i dzisiaj będą się zmieniać coraz częściej, bo wiemy, że nie ma jakiegoś wielkiego entuzjazmu w Watykanie na wybieranie młodego papieża, takiego młodego jak Wojtyła, żeby właśnie nie był tak długo papieżem, jak był Wojtyła, bo to wcale nie było po myśli watykańskiej machinie. Więc myślę, że teraz mamy taką świadomość, że ci papieże będą się zmieniać i że więcej będzie właśnie takich ludzi pokolenia Benedykta, pokolenia Franciszka. I o co tutaj chodzi w tym pokoleniu? Chodzi o to, że
ten człowiek ma wpływ na konkretny obszar naszego życia. Jeżeli ktoś zauważył, że na świecie istnieją ludzie biedni i zajął się nimi dzięki Franciszkowi, no to może się nazwać pokoleniem Franciszka. Jeżeli ktoś wrócił do Kościoła i chwycił się jego tradycji i chwycił się Jezusa dzięki Benedyktowi, to zdecydowanie jest z pokolenia Benedykta. Myślę, że my Polacy zawsze, ci wychowani na Janie Pawle II, zawsze w jakimś sensie będziemy z pokolenia Jana Pawła II, ale nawet z tego pokolenia wiele osób mówi, że więcej nawet zawdzięcza Benedyktowi, bo po prostu on był papieżem w najważniejszym momencie ich życia. Paulina Guzik, katolicka dziennikarka i wydawca międzynarodowy OSW News oraz dziennikarka Telewizji Polskiej, opowiadała o związkach zmarłego papieża Benedykta XVI z młodzieżą. Przypominam, że premierowe odcinki podcastu Świat znajdziesz w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Za tydzień i w kolejne czwartki stycznia chcę Ci zaprezentować najciekawsze odcinki zakończonego właśnie 2022 roku. W kolejności dowolnej. Wybrałem po prostu 3 perełki z naszego katalogu. Zapraszam Cię także na naszego Instagrama Podcast Świat. Tam codziennie w południe znajdziesz najciekawszy światowy news dnia. Zaś w niedzielne wieczory na naszym kanale na YouTube lądują nieoczywiste filmowe historie ze świata. Tyle ogłoszeń i tyle w tym odcinku. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.